Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj kolejna nowość na marzec 2025 z serii Technik, zestaw 42207 Ferrari SF24. Składa się z 1361 elementów i kosztuje katalogowo 1000 zł. Ile? Czyli cena bolidów w skali 1 do 8 znowu poszła do góry w stosunku do poprzedników. Mercedes F1 Mercedesa kosztuje 950 zł. Z tyłu pudełka mamy wymiary, kilka zbliżeń. No i oczywiście możemy zobaczyć, że kupując najdroższy model F1 w ofercie LEGO nie dostajemy szerokich opon z tyłu. Warto zaznaczyć, że dużo tańszy bolid z serii Icons otrzymał w tym roku szerokie opony i to bez podnoszenia ceny w stosunku do zestawu zeszłorocznego. To samo w bolidach ze Speed Champions, które kosztują 120 zł. Tam otrzymaliśmy i szerokie opony, i ładnie zadrukowaną kierownicę. Jak widzicie, w najdroższym zestawie tych szerokich opon nie ma. Mamy kierownicę od kosiarki. Wysłałem zapytanie do LEGO w tej sprawie, to w odpowiedzi oprócz korporacyjnego bełkotu otrzymałem informację, że to są drobne różnice. To tyle jeśli chodzi o wstęp. Może proces budowy, bebechy, mięso technikowe spowoduje, że zmienię zdanie o 180 stopni o tym zestawie. W środku znajdziemy tylko 10 papierowych woreczków z klockami, 2 woreczki foliowe z felgami, ramkami, elementami giętkimi. Luzem wrzucona była płetwa, białe pudełko, w którym mamy 4 opony. Jest progres, ponieważ pojawiły się nadruki. Wyglądają bardzo przyzwoicie. Instrukcja i naklejki jest ekskluzywnie owinięta w gazetę. Naklejek, tak jak można się było spodziewać, jest mnóstwo. Mamy 2 dosyć spore blankiety. No i jak na 1300 elementów, no to dosyć grubą instrukcję. I zajrzyjmy do środka. Tutaj mamy naprzeciwko siebie bolid z LEGO i ten prawdziwy. Kroków jest 456 i na końcu mamy wykaz elementów. Już widać dosyć sporo nowych części, ale to już podczas budowy Wam je pokażę. Wow, ale to zdjęcie tyłu bolidu tutaj strasznie to źle wygląda. I już w pierwszym etapie budowania mamy wysyp zupełnie nowych elementów. Są nowe wahacze, nowe łączniki. Wahacz jest dosyć giętki. Tutaj mamy zupełnie nową długość. Mamy ją na 8 studów. I w pierwszym etapie budowania konstruujemy przednie zawieszenie oraz skręt. Zawieszenie jest oparte na 2 czerwonych amortyzatorach umieszczonych w poziomie, czyli to, co już znamy z poprzednich bolidów w skali 1 do 8. Skręt jest oparty na zębatce oraz kole zębatym 12. W drugim etapie kontynuujemy budowę układu kierowniczego. Tutaj mamy podpięcie do skrętu. Tutaj przez 2 koła 8 wyjście do kierownicy, a dołem mamy wyjście do sterowania skrętem nad kabiną kierowcy. Po podpięciu ramek i częściowym usztywnieniu podpinamy kierownicę do skrętu. Na pierwszy rzut oka jest dobrze wypośrodkowana. I drugi etap kończymy podpinając tutaj zmianę kierunku do wyprowadzenia skrętu nad
kabinę kierowcy. W trzecim etapie budujemy tylne zawieszenie, napęd oraz, to nowość, skrzynię biegów. Zawieszenie tylne, tak samo jak przednie, jest oparte na dwóch czerwonych amortyzatorach. Na tylnej osi mamy dyferencjał, do którego podpięta jest skrzynia biegów. Oczywiście najprostsza, mamy tylko dwa biegi. Tutaj nie mamy przełożenia, mamy dwa koła zębate 16, a tutaj mamy przełożenie 20 do 12. Na pewno jeśli chodzi o proces budowy, mechanizmy, jest dużo ciekawiej niż to było w Mercedesie, już nie mówiąc o McLarenie. W czwartym worku mamy dwa zupełnie nowe elementy do budowy silnika. Jeśli chodzi o ten nowy element, moim zdaniem wygląda dużo gorzej. Nie rozumiem tej zmiany, bo moim zdaniem nie jest to zmiana na lepsze. Tutaj z kolei mamy dodatkowe wpięcia po bokach, ale zlikwidowane zostały wpięcia na study, zarówno na dole, jak i na górze. Skończyłem czwarty etap budowania. Silnik V6 jest już gotowy. Dodatkowo mamy układ MGUH, czyli Motor Generator Unit Heat, który służy do przekształcania energii cieplnej w energię elektryczną. Jak widzicie, tutaj mamy podpięty. Mamy dwa biegi. Biegi zmieniamy tutaj tą przekładnią, czyli najprościej jak się da. Nie ma tutaj żadnego wyprowadzenia do kabiny. Wszystkie funkcje, mechanizmy są już gotowe, więc pozostaje mi zabudować Ferrari, więc widzimy się już po zbudowaniu całego zestawu. I Ferrari jest już gotowe. Muszę powiedzieć, że proces budowy był dużo ciekawszy niż się spodziewałem. Mówię głównie tutaj o pierwszych 4 etapach budowy, gdzie konstruujemy zawieszenie, układ kierowniczy, silnik, skrzynię biegów. Na pewno tutaj mamy dużo ciekawszy proces budowy niż u poprzedników, czyli w McLarenie czy w Mercedesie. Jeśli chodzi o wygląd, no to jak we wszystkich bolidach w skali 1 do 8 od Lego, najgorzej wygląda przód. No Lego nie potrafi robić tych nosów. Zakończenie też jest beznadziejne. Z boku prezentuje się nawet nieźle. Choć ten wygląd z boku dosyć mocno psuje zawieszenie. Moim zdaniem prześwit jest tutaj za duży. Bardziej pasowałby do jakiegoś samochodu terenowego. Myślę, że powinien być mniej więcej w ten sposób przynajmniej tutaj obniżony i nadal byłby zakres tutaj tych amortyzatorów, z których można by było korzystać. Jeśli chodzi o konstrukcję, no to patrząc tutaj jest w miarę mocna. Tutaj najsłabszym elementem jest nos. W kabinie mamy fotel i tą kierownicę od kosiarki. Przy zestawie za 1000 zł powinna już tutaj być kierownica z nadrukiem, tak jak pokazywałem Wam, tak jak to wygląda w Speed Champions. Brakuje mi oczywiście odlewu systemu halo, no i oczywiście brak tylnych, szerokich opon, czyli podstawowego, integralnego elementu bolidów. Powoduje, że tak jak kiedyś można było kupić wyroby czekoladopodobne, tak tutaj dostajemy model bolidopodobny. No trzeba jasno powiedzieć, że kwestia tych tylnych kół jest dla tego zestawu dyskwalifikująca. Można wykorzystać tylne koła od Kady, z tym, że tutaj te elementy trzeba trochę przebudować, żeby opona nie ocierała o te czarne panele. A przechodząc do funkcji, mamy tutaj skręt,
Tylko nie wiem, co mi... Słyszycie? Coś tutaj mocno strzela przy tym skręcie, tylko nie za bardzo jestem w stanie dojść, co to jest, bo nie widzę, żeby tutaj ta zębatka o coś zaczepiała, ale ewidentnie te skoki są od zębatki. Jak unoszę bolid, to jest wszystko w porządku. Przy obciążeniu ona tutaj mi strzela. Dajcie znać w komentarzach, czy też mieliście taki problem w tym zestawie, w tym modelu. Tutaj możemy sobie zajrzeć do silnika. To nie jest przymocowane, jest tylko i wyłącznie wsuwane. Tutaj możemy sobie podglądać, jak działają tłoki. Oczywiście najpierw musimy wrzucić bieg, ponieważ na luzie te tłoki nie chodzą i po wrzuceniu biegu możemy sobie tutaj obserwować, jak działają tłoki. Przy założonej obudowie nadal tutaj mamy dostęp do przełączania biegów. Zawieszenie już Wam pokazywałem. Jeszcze sobie zerknijmy na bolid od dołu. I mamy jeszcze tutaj regulowany spoiler. On niestety cały lata i bardzo prosto nam się wypina. O, jak widzicie. Tak samo jak brakuje mi wyprowadzenia zmiany biegów do kabiny, tak samo brakuje mi tutaj jakiegoś mechanizmu, którym moglibyśmy sobie tym spoilerem sterować. Podsumowując, na pewno pod względem konstrukcji, mechanizmów, funkcji jest to dużo lepszy zestaw od poprzedników, ale mimo to nadal jest to bardzo średni zestaw. Tak jak powiedziałem, no, z wąskimi kołami z tyłu. Jest to robienie sobie jaj z klientów tak naprawdę. Wygląd też bardzo średni, miejscami wygląda lepiej, miejscami wygląda gorzej. Ewidentnie w tym zestawie widać, że zostało użytych bardzo mało elementów. Przykładowo bolidy od konkurencji, czyli od Kady, składają się z dwukrotnie większej ilości części. Może jakbym nie widział tych bolidów od Kady, to bym lepiej ocenił ten zestaw. Kick-Sauber w skali 1 do 8 jeszcze do mnie nie dotarł, ale już po samych zdjęciach widać, jaka tam jest dbałość o szczegóły. Tutaj mamy zrobiony zestaw tak naprawdę na pół gwizdka, a moim zdaniem wiodąca marka, którą nie da się ukryć, jest Lego, powinna wyznaczać standardy, a w tym momencie te bolidy obok bolidów od Kady wyglądają jak ubodzy krewni. Cena oczywiście kompletnie nieadekwatna do tego, co dostajemy. Jak gdybym zastanawiał się nad zakupem tego zestawu dla siebie, nie do recenzji, to na pewno bym tego konkretnie zestawu nie kupił. A już na pewno nie za te pieniądze. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.